Dzień dobry moi drodzy, Krzysiek Humeniuk z tej strony, czyli reporter w terenie. Witam was po raz kolejny z Czech. Byłem tu już w tym roku po Parkside'a, byłem tutaj już na dniach NATO, a teraz jestem w Pradze, w budynku Starego Dworca, w zabytkowym budynku dworca Hlavní nádraží, ponieważ to tutaj odbywają się targi Mikropracha albo Micropracha. Jesteśmy tutaj po to, żeby obejrzeć sobie najciekawsze niezależne marki zegarkowe, tak zwane mikrobrandy. Zobaczymy, jakie zegarki przygotowali. Przeszliśmy się już troszeczkę po tym całym evencie i naprawdę jest tu przepięknie, a przepięknie jest też dlatego, że jest tu naprawdę sporo ciekawych zegarków, bardzo mili ludzie. Chodźcie, lecimy, zobaczymy, co ciekawego nam zaprezentują. Ze mną jest Krzysiek Przątka, twórca marki Ara, którego też z pewnością znacie z wielu spotkań zegarkowych w Polsce i nie tylko, jak się okazuje, bo również teraz w Czechach. Cześć Krzysiek, jak oceniasz dzisiejsze targi? Jest super, w ogóle cześć, pierwszy raz na żywo, zawsze gdzieś tam internetowo się widzieliśmy. Miejsce jest przecudowne, przepiękne, jest mnóstwo entuzjastów zegarków, to połączenie jest niesamowite. Jesteśmy pierwszy raz poza naszym podwórkiem, pierwszy raz trochę incognito, gdzie właśnie nie wszyscy nas kojarzą, ale reakcje są super, w ogóle świetne 2 dni. Okej, a mieliście już jakiś feedback właśnie z zagranicy a propos tych zegarków? Bo to już jest drugi dzień, jesteśmy w niedzielę. Wczoraj było nieco bardziej tłoczno niż dzisiaj. Jakie pierwsze wrażenia? Przede wszystkim wszyscy doceniają to, że robimy coś swojego, że jesteśmy unikalni i nie próbujemy naśladować innych. Jednak największe zainteresowanie ma ciągle kostka, mimo że to są tylko rendery, to wszyscy o nią pytają, wszyscy na nią czekają, dopytują o rozmiary, o mechanizmy, więc tak, na tym się skupiamy. My teraz, generalnie Arach się rozwija i nasz zespół się powiększył, dzięki czemu możemy pracować nad mniejszymi rozmiarami tych modeli, które już mamy, nad bransoletą, no i nad kostką właśnie. No właśnie, bo trochę ucichło o was, tak szczerze mówiąc na live'ach, ci, którzy z was na live'ach bywają, to z pewnością wiedzą, że często zaznaczałem to, że o Arachu niewiele wiadomo ostatnimi czasy, od maja było trochę cicho. Czy to znaczy, że coś nowego się szykuje właśnie jak ta kostka? Tak, od maja byliśmy troszeczkę w okresie przejściowym, zmienialiśmy zespół, ustalaliśmy nowe strategie, nowe plany, większość w tajemnicy, ale tak, teraz się skupiamy na bransolecie, na kostce, tak jak wcześniej mówiłem, i tak. Dobra, czyli troszeczkę enigmatycznie, na dobre rzeczy warto czekać, więc no miejmy nadzieję, że już niebawem czymś nas ciekawym zainteresujecie, Tak. zaskoczycie. Jak tylko się pojawią pierwsze prototypy, będziemy wysyłać. Dobrze, więc myślę, że możemy liczyć na jakieś pierwsze spojrzenia, być może na kanale TikTok, może będziecie to wy. Zobaczymy, trzymam za słowo i no cóż, dzięki wielkie, lecimy dalej. Dzięki. Okej, pozwólcie, że dogram wam jeszcze tutaj w postprodukcji kilka moich komentarzy, spostrzeżeń, bo na miejscu za bardzo nie było jak. Tam skupiłem się na oglądaniu zegarków, na rozmowie z ciekawymi osobami. No właśnie, bo nie pojechałem tam tylko po to, żeby oglądać zegarki i zamknąć się w tym swoim zegarkowym świecie skupiony wyłącznie na przedmiotach, ale przede wszystkim po to, żeby porozmawiać, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, żeby porozmawiać z realnymi osobami, które stoją za tymi brandami. Bo wiecie, logo, nazwa marki to coś normalnego, do czego przywykłem. Mogę to zobaczyć na YouTubie, w jakiejś tam recenzji, ale najważniejsze jest to, że w przypadku takich marek, mikrobrandów, za zegarkami stoją realne osoby, najczęściej właściciele tych firm. Osoby, które zaprojektowały te zegarki, które miały w głowie jakiś pomysł i ten pomysł zrealizowały właśnie w formie takiego cykającego, tykającego urządzenia. Dlatego mój plan na te relacje wyglądał następująco. Nie pojechałem tam tylko oglądać najciekawsze zegarki i zrobiłem kilka przebitek, ale nie to było najważniejsze. Przede wszystkim przeszliśmy się na początku po całych targach po to, żeby zobaczyć mniej więcej z czym to się jest, z czym mamy do czynienia, a właściwie z kim mamy do czynienia, bo to tak naprawdę zaważyło na tym, z kim później porozmawialiśmy. Dlatego jeszcze raz, mój plan na te targi wyglądał następująco. Przejść się po tych wszystkich stoiskach, porozmawiać z konkretnymi osobami, dowiedzieć się, czy są chętne do rozmowy, czy są w stanie poopowiadać o swoich projektach, a następnie z tych wszystkich wystawców wybrałem po prostu te osoby, do których ostatecznie uderzyłem z kamerą. I muszę przyznać, że pojawiło się kilka marek, nie będę już mówił dokładnie które widząc mnie bez kamery, jakiegoś randomowego chłopa z Polski, no niespecjalnie zwracały na mnie uwagę, robiły coś tam sobie, klikały w telefon, nie mam pojęcia co robiły,
ich sprawa. Natomiast kiedy wróciliśmy z kamerą, z mikrofonem, z tym wszystkim, z całym osprzętem, nagle okazało się, że być może o czymś porozmawiamy, będziemy milsi, może zawołamy do stoiska, chodźcie, coś nakręcimy. No właśnie nie. Dlatego, moi drodzy, zapraszam was na nieco inną relację z Micropracha. Będą tu oczywiście zegarki, jakiś tam mały komentarz, natomiast przede wszystkim chciałbym was zaprosić do tego, żebyście poznali osoby, które stoją za tymi wszystkimi brandami, osoby, które były chętne porozmawiać, podzielić się swoimi spostrzeżeniami. No myślę, że będziecie zaskoczeni, a jeżeli nie znaliście tych osób, to serdecznie was zachęcam do tego, żeby przynajmniej po obejrzeniu tego materiału poklikać po internecie, sprawdzić, jak tam te marki się prezentują, co mają do zaoferowania, jakie zegarki sprzedają i być może w ten sposób właśnie wesprzeć te marki. Na samym początku, trochę w formie rozgrzewki, poszliśmy do Aracha, porozmawialiśmy z Krzyśkiem, to przed chwilą mogliście zobaczyć, a następnie uzbrojeni w mikrofon, kamerę oraz mój mózg, który musiał zacząć myśleć po angielsku, co wcale nie było takie proste, poszliśmy porozmawiać bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za konkretne marki, a na pierwszy ogień poszedł Polin, czyli szkocki mikrobrand, siostrzana firma Anordain. No i okazało się, że było to całkiem przyjemne, miłe spotkanie. Jeszcze na moment tutaj wrócę, ale na razie zostawiam was z Lucy. Co w dzisiejszych czasach jest największym wyzwaniem dla niezależnej marki takiej jak Polin? Jako niezależna marka działająca głównie online, naszym wyzwaniem jest po prostu dotarcie z zegarkami do ludzi, żeby mogli je zobaczyć na żywo. Ludzie lubią dotknąć, poczuć, zobaczyć, jak zegarek wygląda na nadgarstku. Dlatego robimy wszystko, żeby pojawiać się na targach, spotykać z ludźmi i dostawać od nich szczere opinie, również od takich twórców jak ty. Budowanie tej relacji, kiedy nie ma się sieci sklepów stacjonarnych, to zdecydowanie największe wyzwanie. Opowiedz proszę o modelu, który według ciebie jest jednym z najbardziej udanych spośród całej oferty marki Polin. To zależy i to całkiem mocno od miejsca i wydarzenia. Na różnych targach różne modele cieszą się większym lub mniejszym powodzeniem, dlatego trudno wskazać jeden absolutnie najpopularniejszy, ale mamy kilka ikonicznych modeli. Na pewno wyróżnia się nasz model Oh No z czerwoną tarczą. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych zegarków, szczególnie dzięki połączeniu czerwieni z lekko różowym, kremowym odcieniem tarczy. To zdecydowanie jeden z naszych największych hitów. A drugi to Module D z czarną, lakierowaną tarczą. Wprowadziliśmy go w zeszłym roku po rozmowach z naszą społecznością, ponieważ wiele osób prosiło nas o coś bardzo neutralnego. My słuchamy naszych klientów, dlatego stworzyliśmy dla nich minimalistyczny, bauhausowy projekt, ale nadal bardzo polinowy. No i zegarek ma przeszklony dekiel, co również nie jest zbyt często spotykane w kwarcach, dlatego myślę, że to jest jeden z najpopularniejszych naszych zegarków. No i ten przezroczysty dekiel. Tak, rzadko widzi się przeszklony dekiel w zegarkach kwarcowych, zwłaszcza w tej półce cenowej. A jako marka Polin chcieliśmy, żeby wyglądało to trochę inaczej, trochę bardziej interesująco. Dlatego kiedy w tym roku wymienialiśmy mechanizm na inny, ponieważ poprzedni został wycofany, nie jest już produkowany przez producenta, dlatego żeby nie zostawiać go w takiej pierwotnej formie, wykonaliśmy niestandardowe zdobienie mechanizmu, użyliśmy różnych technik wykończenia, efekt jest super. Tak, bardzo podobają mi się te wszystkie złote elementy na mechanizmie i trzeba przyznać, że wygląda on premium, zupełnie nie plastikowo. Tak, jest to po prostu coś innego. No tak, ale w ofercie macie jeszcze najnowszy zegarek, czyli Diver. Tak, zegarek nurkowy. Myślę, że sporo osób było zaskoczonych, kiedy go zaprezentowaliśmy. Wszystko zaczęło się od rozmowy z Jasonem Hitonem o tym, czym właściwie powinien być prawdziwy diver i jakie wymagania musi spełniać. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądałby diver w stylu Polin. Nasza marka ma bardzo silną tożsamość oraz wyjątkową estetykę. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zastanawialiśmy się, jak ten zegarek ma wyglądać. Diver musi spełniać konkretne kryteria, żeby mógł być w pełni funkcjonalnym zegarkiem nurkowym. Między innymi dlatego właśnie większość diverów wygląda dosyć podobnie. Chcieliśmy, żeby wszystkie te funkcjonalne elementy tam były, ale jednocześnie zależało nam na tym, żeby stworzyć zegarek, który nadal będzie spójny z naszą estetyką. To było chyba największe wyzwanie, ale też przy okazji świetna zabawa. Mamy więc tutaj takie elementy jak wypukłą szafirową wkładkę bezela, również wypukłe szafirowe szkiełko, które nadaje zegarkowi trochę trójwymiarowości, głębi, zamiast cyfr kształty na tarczy i dodatkowo kilka różnych designerskich smaczków.
Po prostu wygląda jak wasz zegarek i pasuje do całej reszty czasomierzy z waszego portfolio. Jason Heaton jest profesjonalnym nurkiem. Konsultowaliśmy z nim różne elementy, żeby mieć pewność, że jeżeli pójdziesz nurkować, to zegarek ten będzie w pełni funkcjonalnym narzędziem. To prawdziwy zegarek do nurkowania. Spełnia wszystkie wymagania, a jednocześnie jest ciekawy wizualnie i ma w sobie tę polinową zabawę formą. Kolejnym wystawcą, z którym bardzo chciałem porozmawiać, bo szczerze mówiąc najbardziej liczyłem troszkę na te zegarki, był szwedzki MAN. Jak się okazało, nie wymawia się tego tak jak myślałem, co potem zostało mi skutecznie wyjaśnione. Tymczasem zostawiam was ze współzałożycielem marki, czyli Sebastianem. Jakie wyzwania współcześnie stawiają przed sobą właściciele małych, niezależnych marek zegarkowych, takich jak MAN? W obecnych czasach myślę, że największym wyzwaniem jest dla nas planowanie produkcji i stanów magazynowych. Trudno jest przewidzieć wszystko z dużym wyprzedzeniem, bo produkcja zegarków trwa bardzo długo, czasami 7-8 miesięcy. I musisz wtedy zgadywać, ile sztuk będzie potrzebnych za tych kilka miesięcy. Kolory, rozmiary, dokładnie, w jakich kolorach, w jakich rozmiarach. Dlatego najczęściej nasze zegarki sprzedajemy w preorderze. Zegarki się wyprzedają, a my wiemy, ile tych zegarków mamy wyprodukować. Dla nas jest to oczywiście bardzo dobra sytuacja, bo lepiej sprzedać wszystko, niż zostać z magazynem pełnym niesprzedanych, nietrafionych zegarków. Ale mimo wszystko jest to nadal duże wyzwanie. A do tego dochodzi planowanie szczegółów, takich jak kolory tarcz, różne zestawy wskazówek, detale techniczne, także logistyka wokół tego wszystkiego bywa naprawdę wymagająca. Waszym najbardziej rozpoznawalnym ambasadorem był chyba Nico Leonard. Jak oceniasz współpracę z nim z perspektywy czasu? Czy wyszło to waszej marce na dobre, czy raczej żałujecie tej decyzji? Myślę, że to był naprawdę duży sukces. Wspólnie zrobiliśmy projekt zegarka Jump Hour i jego zasięgi bardzo nam pomogły. Wielu ludzi, którzy wcześniej nigdy nie słyszeli o naszej marce, dowiedziało się o nas właśnie dzięki niemu. No tak, obecnie to w sumie chyba największy zegarkowy twórca na YouTube. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tej współpracy. Ten zegarek to prototyp, trochę różni się od wersji, którą wypuściliśmy z Nico. Wiele osób, które wcześniej zamówiły ten zegarek, właśnie otrzymują swoje egzemplarze i reakcje są z reguły bardzo pozytywne. Moim zdaniem to wyjątkowy projekt. Elegancki, ale jednocześnie odrobinę sportowy, zwłaszcza na pasku. A czy zgodzisz się z opinią, że Jumping Hour to taka nowa, zintegrowana bransoleta w społeczności zegarkowej i czy będzie to trend na najbliższą przyszłość? Nie wiem, czy nazwałbym to trendem. Zawsze lubiłem komplikacje Jump Hour i myślę, że to trochę przypadek, że kiedy my wypuściliśmy swój model, nagle kilka innych marek zrobiło to samo. Ostatnio zrobił to Christopher Ward. Tak, Cartier ostatnio wprowadził też ponownie swoje Jumping Hour, więc trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że stanie się to czymś nowym, bo to rzeczywiście świetna komplikacja, inna i przy okazji ciekawa. Tak, to w dodatku bardzo stara komplikacja. Nie ma tutaj tradycyjnych wskazówek, po prostu wyświetla się cyfra. To taki mechaniczny zegarek cyfrowy i naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy zrobić coś takiego. Słuchajcie, gadaliśmy przed chwilą z przedstawicielem firmy MAN. MAN. Okej, tak się to powinno wymawiać. Nie czyta się tego main ani w żaden inny sposób. I no, te zegarki robią robotę. Na nie chyba najbardziej liczyłem, szczerze mówiąc tutaj, żeby zobaczyć je na żywo, bo pierwszy raz miałem taką okazję. Marka szwedzka, więc całkiem blisko do Szwecji, z naszego pięknego kraju. No myślę, że zdecydowanie warta uwagi jest to propozycja. Jeżeli moje zdanie coś znaczy, Jeśli tyle dla was znaczy, ludzie. to bardzo rekomenduję te zegarki. Okej, jesteśmy na stoisku marki Direnzo. Buongiorno. Całkiem przyjemne zegarki, w większości automaty, więc nie dla mnie, ale wyglądają nieźle, niewielkie rozmiary, co się również liczy w moim przypadku. Fajna sprawa, może za chwilę uda się porozmawiać z przedstawicielem tej marki, za moment. Twoja marka nazywa się Direnzo. Jaka jest jej historia? Mam włoskie korzenie, a Direnzo to po prostu moje włoskie nazwisko. Ale na co dzień mieszkam w Genewie, w Szwajcarii. Więc można powiedzieć, że to taka współpraca włosko-szwajcarska. Co sprawia, że twoje zegarki wyróżniają się na tle innych? Zależy mi na tym, żeby moje zegarki były wyjątkowe, unikatowe.
Mają czerpać z tego, co najlepsze w zegarmistrzostwie, ale jednocześnie być projekcją przyszłości. Ale przy okazji mają też czerpać wiele z przeszłości, dlatego staram się nazywać moje zegarki retrofuturystycznymi. Z wykształcenia jestem architektem i staram się jak najwięcej wiedzy, którą zyskałem jako architekt, wykorzystywać również do projektowania zegarków. Do tworzenia czegoś, co jest bardziej związane z kulturą. Uwielbiam trójwymiarowość i głębię. Wszystkie elementy moich zegarków, koperta, tarcza, wskazówki, a nawet rozmieszczenie miejsc, w których zostanie umieszczona masa luminescencyjna, są dla mnie niesamowicie istotne. Na przykład w tym zegarku mały sekundnik nie posiada klasycznej wskazówki, tylko jest przemieszczającą się czerwoną kropką, a tło subtarczy zostało wypełnione w całości superluminową, więc nawet w ciemności wskazania są bardzo dobrze widoczne. Tak, to prawda, zauważalny jest tutaj wyraźny kontrast między wskazówką a tarczą. Innym unikatowym rozwiązaniem charakterystycznym dla Direnzo i rzadko spotykanym w branży jest tarcza w kształcie miski. Wszystkie moje zegarki posiadają wklęsłą tarczę z podniesionymi brzegami, które dają piękny efekt trójwymiarowości i ukrywają wewnętrzną, metalową część lunety. To zaś sprawia, że mamy wrażenie, że tarcza i koperta tworzą ze sobą zintegrowaną całość. Jest to bardzo unikatowe dla mojej marki podejście, które zdecydowanie wyróżnia Direnzo spośród innych producentów. Taki architektoniczny wymiar projektowania zegarków ma dla mnie kluczowe znaczenie. Dążę także do tego, by tworzyć współczesne zegarki, które jednak mocno czerpią z przeszłości. Tak, to takie połączenie vintage'u z nowoczesnością. Powiedz, z którego zegarka jesteś najbardziej zadowolony? Który uważasz za swój największy sukces? Jednym z moich ulubionych projektów jest model 02. Jest absolutnie unikatowy ze względu na tarczę, ale przede wszystkim ze względu na kopertę. Jej kształt jest jedyny w swoim rodzaju, a eliptyczne boki koperty nie występują w żadnym innym zegarku na naszej planecie. Z punktu widzenia designu jest super unikatowy i przy okazji był to mój drugi zegarek, który zaprojektowałem i bardzo mocno definiujący DNA mojej marki. Ten model był punktem wyjścia dla wszystkich późniejszych zegarków. Mam też oczywiście zegarki, które odniosły sukces, ale tym razem z komercyjnego punktu widzenia. Na przykład Mondial. Jest to mój pierwszy zegarek ze zintegrowaną bransoletą, zaprezentowany po raz pierwszy w 2021 roku. Do tej pory powstały 4 wersje tego modelu. Jest to bardzo uniwersalny zegarek do noszenia na co dzień. Jest to też jeden z moich ulubionych zegarków. Sam zazwyczaj noszę albo Mondiala, albo 02. Jest też zegarek, który już Ci pokazywałem, Wandering Star, i tym razem z perspektywy czysto projektowej jest to jeden z moich najlepszych designów. Tak, jest odrobinę podobny do 02. Zgadza się, jest podobny, co uznaję za zaletę, ponieważ oba zegarki łączy ta sama filozofia, ale jednocześnie jest też zupełnie inny. Tarcza, wskazówki, tak, to jest zauważalne. Ale z drugiej strony jednym z bardzo ciekawych detali jest fakt, że oba zegarki wyposażono dokładnie w tą samą bransoletę, mimo że mają kompletnie różne koperty. To także jest coś, z czego jestem naprawdę bardzo dumny. Poza bransoletami do wyboru są też skórzane i gumowe paski produkowane na zamówienie, które podążają za profilem koperty. Tak samo jest w przypadku 02, więc jeśli tak się złoży, że będziesz posiadać 2 modele, możesz bez problemu wymieniać między nimi paski i bransolety. Jest to bardzo wygodna sprawa. Tak, trzeba przyznać, że to naprawdę sprytny projekt. Jestem projektantem. Nie przyjechałem tutaj, żeby sprzedać tysiące zegarków. Jestem pasjonatem zegarków, uwielbiam tworzyć, projektować, ale także eksperymentować i każdego roku prezentować nowe modele moich zegarków. Wiesz, mógłbym zrobić jeden model zegarka i cały czas wymieniać w nim tarczę każdego roku, ale chcę, żeby każda moja nowa kolekcja miała nowy design koperty. Można więc powiedzieć, że jestem bardzo nastawiony na projektowanie nowych rzeczy. Jakie zatem plany na najbliższą przyszłość? Może Jumping Hour? Tak, Jumping Hour jest w tym momencie bardzo modną komplikacją, ale nie. W przyszłym roku chcę wypuścić zegarek z mechanizmem GMT. Będzie to mój pierwszy zegarek z tą komplikacją,
się. Do tej pory tworzyłem wiele automatycznych modeli z 3 wskazówkami. Pojawiła się opcja z tajemniczą, nietypową małą sekundą, a teraz czas na coś nowego. Ale będzie to GMT w formie dresswatcha, a nie sportowego zegarka. A potem, no cóż, niespodzianki. Dzięki wielkie za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. Przemierzając te wszystkie alejki i poszukując kolejnych osób, z którymi moglibyśmy porozmawiać, trafiliśmy do Gavoxa. Twórca tej marki to charyzmatyczna, niesamowita osoba, nawet sugerowałem mu, żeby został stand-uperem, może wykorzysta mój pomysł. Natomiast zauważyłem, że do swoich zegarków, pozornie prostych, nieskomplikowanych, wprowadza sporo ciekawych historii, a czasami nawet filozofii. Filozofii być może trochę na wyrost, jak na przykład z zegarkiem, który czyni cię lepszym, bo ma rezerwę chodu, która odlicza. Nie wiem, w jaki sposób ma mnie to czynić lepszym, ale on argumentował to w ten sposób, że zegarek pokazuje ci, że czas upływa i że masz chwytać dzień i tak dalej. No, ja tego nie kupuję, ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś tam to kupił. Uważam, że i tak najważniejszym zegarkiem jest właśnie Aurora. Aurora, której prezentację możecie zobaczyć teraz. To jest Gavox Aurora. Stworzyłem ten zegarek z myślą o pilotach, a piloci potrzebują tylu funkcji, że wrzuciłem tu wszystko. Jeśli znasz piloty od IWC, swoją drogą piękne zegarki, to powiem tak, mam tutaj zdecydowanie więcej funkcji niż oni. Aurora to zegarek, w którym możesz wybrać kilka trybów widocznych na dole tarczy. I kiedy wciskam koronkę, zmieniam funkcję. Przejdźmy zatem do trybu Home. Tutaj mamy godzinę, minutę oraz datę, czyli najczęściej używane wskazania. Nie ma tutaj jednak sekundnika. Wiesz dlaczego? Bo mechanizm wysyła impuls tylko raz na 20 sekund, co sprawia, że na jednej baterii może działać przez 7 lat. Teraz, jeśli włączę wskazanie sekund, zauważ, że wskazówka schodzi w dół. To po prostu sekundnik, który odlicza do kolejnej minuty i informuje nas o tym, że zostało jeszcze 20 sekund, zanim wskazówka minutowa się przesunie. Przejdźmy do innej funkcji. Kolejny tryb to UTC, czyli podstawowa strefa czasowa używana przez pilotów. W lotnictwie zawsze ustawiamy czas w UTC i tutaj mam UTC, ale także coś unikalnego. Jestem pierwszą osobą na świecie, która zrobiła 2 strefy czasowe działające dla każdego kraju na świecie. Czy wiedziałeś, że Indie mają różnicę czasu wynoszącą 30 minut? To akurat potrafi dużo zegarków. Ale już Nepal ma 45 minut. I ja też to zrobiłem, pozwól, że ci pokażę. Wracam do opcji Home, wyciągam koronkę, jestem w Nepalu, mam dokładnie 45 minut różnicy. Firma Rado również wprowadziła tę opcję w swoich zegarkach, ale ja byłem pierwszy. Możemy przejść do specjalnego trybu timera, który odlicza czas, dlatego wskazówki poruszają się w drugą stronę. I mogę odliczać aż do 32 godzin. Teraz przejdźmy do chronografu. Cały czas działa. Mamy tutaj 0 godzin, 36 minut i 50 sekund. Ale jeśli jestem kierowcą wyścigowym, lubię się ścigać, wciskam i przytrzymuję przycisk. Czerwone światło, pomarańczowe, zielone, puszczam przycisk i stoper rusza w momencie zwolnienia przycisku. Aha, okej, czyli on działa inaczej niż standardowy stoper. Wiesz dlaczego? Bo to po prostu szybsze. Palec szybciej jest puścić z przycisku niż go wcisnąć. Tutaj mam z kolei wieczny kalendarz. To jest bardzo skomplikowane. Mamy tutaj dzień tygodnia, dzień miesiąca, w tym momencie wskazuje piątkę. A jeśli chcemy odczytać miesiąc, musimy spojrzeć na wewnętrzny pierścień umieszczony pod szkiełkiem. W tym momencie pokazuje styczeń. Okej, jesteśmy w styczniu, ale którym? W roku przestępnym czy nieprzestępnym? O tym informują nas nadruki na wewnętrznym pierścieniu. Mamy nadrukowane 4 lata, 3 zaznaczone kolorem szarym oraz 1 rok przestępny oznaczony kolorem białym. Więc rok zaznaczony białymi literami to rok przestępny. Dzięki temu mogę ustawić zegarek na 7 lat do przodu i wszystko będzie działać.
Mamy tutaj oczywiście także dzień tygodnia. Umiesz to przeczytać? Jest tutaj napisane sobota. Okej, faktycznie. Ale wiesz co? Znajomość ustawienia wiecznego kalendarza przydaje się tylko raz na 7 lat, dlatego część elementów na tarczy może być gorzej widoczna, bo nie przydaje się na co dzień. Ten zegarek to mój najbardziej skomplikowany projekt. Pracowałem nad nim 5 lat, po 2 latach skończyłem moduł wraz ze szwajcarskim producentem mechanizmów firmą Soprot. A oni później wykorzystali mój projekt, ulepszyli go i sprzedali mechanizmy m.in. do Edoxa, Wostoka albo Victorinoxa. To mój najbardziej szalony zegarek, ale jednocześnie też najbardziej złożony zegarek. I ma też wskazanie faz księżyca. Tak, fazy księżyca to bardzo ważne, zwłaszcza gdy masz żonę. Księżyc czasem wpływa na żonę, serio. Widzisz ten biały piktogram? Piktogram ten wskazuje pełnię księżyca na białej kropce, a pozostałe fazy są oznaczone mniej kontrastowym, szarym kolorem. Gavox to naprawdę ciekawa marka, warto ją obserwować, warto obserwować jego założyciela, bo jest to ta osoba, z którą mikrobrandy najbardziej mi się kojarzą, ten typ osoby. Człowiek maksymalnie zaangażowany w to, co robi, człowiek, który opowiada na temat swoich zegarków godzinami, który jest w stanie o zegarkach powiedzieć absolutnie wszystko, a w dodatku ma zawsze jakąś ciekawą historię, jest mega pogodny, bardzo chętny do tego, żeby porozmawiać, więc bardzo serdecznie polecam wam tę markę, przynajmniej po to, żeby zaznajomić się troszeczkę z tym, co prezentuje, co jest w stanie zaoferować, jakie zegarki wchodzą w jej portfolio. Okej, jesteśmy na stoisku firmy Gavox. Co oznacza ta nazwa? Gavox to głos galaktyki. Wszystko lata w powietrzu. Widzisz moją czapkę? Też lata. Tak jest, widzę skrzydła w logotypie. Zawsze kochałem kosmos. Mój ostatni zegarek nazywa się Stardust. To mówi samo za siebie. Tak, zdecydowanie. Twoje zegarki to głównie piloty. Tak, ale mam też eleganckie modele. Mam divery, generalnie zegarki do noszenia na co dzień. Jest tutaj trochę wszystkiego. Co więcej, mam nawet damskie zegarki, ponieważ mam żonę, mam córkę i prosiły mnie one latami, żebym zrobił też coś dla nich. I to był naprawdę dobry pomysł, bo sprzedałem 500 sztuk tych zegarków. Wszystkie z tych zegarków czymś się wyróżniają, a szczególnie ten. Tak, to prawda. Wszyscy zwracają uwagę przede wszystkim na Aurorę. To prawda, a co szykujesz na najbliższą przyszłość? Planuję kilka nowych zegarków i wszystkie będą miały kopertę o średnicy 36 mm. Uwielbiam ten rozmiar. Zgoda, mniejsze zegarki są świetne, bardzo uniwersalne. To nowy trend, ale planuję wprowadzić kilka modeli. Między innymi jeden nawiązujący do czasów II wojny światowej w Belgii i bitwy zwanej też ofensywą w Ardenach. W czasie tej bitwy grupa amerykańskich żołnierzy została otoczona przez Niemców i to jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Ja jestem pół Belgiem, pół Amerykaninem. Historia belgijskiego miasta Bastogne jest znana głównie za sprawą książki i serialu Kompania Braci, dlatego chcę stworzyć specjalny zegarek, który, mam nadzieję, trafi do muzeum w Bastogne jako pamiątka tego wydarzenia. Dla mnie wszystko musi mieć jakąś historię. Wiele znaczy dla mnie moja rodzina. Moim pierwszym zegarkiem na przykład był model Curtiss P40, inspirowany samolotem o takiej samej nazwie, którym w czasie II wojny światowej latał mój dziadek. Curtiss P40 plane in World War II. Wszystko ma swoją historię. Każdy zegarek opowiada jakąś historię. Tak jak opowiadałem ci wcześniej, mam też zegarek, który czyni cię lepszym człowiekiem. To filozoficzny projekt, który naprawdę pomógł ludziom rozwiązywać konflikty. Konflikty, które rodzą się między dwiema osobami. Zasada jest prosta. Bądź dobry dla innych i ogarnij swój życiowy bałagan, żeby żyło ci się lepiej. Słyszeliście to? Słyszeliście, tak trzeba żyć właśnie. Podoba mi się szczególnie ten model, ponieważ jest jak zabawka dla dużych chłopców. Bo to jest duża zabawka. To ten typ zegarka, przy którym ludzie mówią, nigdy nie kupię kwarca, po czym kupują mój, bo nikt inny na świecie nie robi czegoś takiego. Tak, zgadzam się, ja jestem bardzo kwarcowy, więc ten zegarek jest totalnie dla mnie. Pokazywałem ci już wszystkie funkcje, ale pozwól, że zrobię to raz jeszcze. Mamy tutaj wieczny kalendarz, fazy księżyca, 2 strefy czasowe, chronograf, odliczanie, a to wszystko wyłącznie przy wykorzystaniu 4 wskazówek.
Wszystko, czego potrzebujesz w jednym zegarku, a nawet więcej niż realnie potrzebujesz w zegarku. Być może więcej, ale tak czy siak to świetna zabawa. No i masz fazy księżyca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na jednym stanowisku z Gavoxem swoje zegarki prezentowała również firma Vario. Przyznam szczerze, że ja o Vario słyszałem już wielokrotnie. Niektóre z tych zegarków są stworzone po prostu nie dla mnie, za bardzo klasyczne, nie mam gdzie ich zakładać. Natomiast moją uwagę przykuł jeden z modeli, który widzicie właśnie na ekranie. Zegarek, który swoją filozofią nawiązuje nieco do konceptu Jaeger LeCoultre Reverso, ale jest realizowane to w nieco inny sposób. To znaczy tarcza odwraca się w innej płaszczyźnie. Podobało mi się to, jak ten zegarek wyglądał, natomiast uważam, że jest on zbyt gruby. Cała siła Reverso moim zdaniem tkwi właśnie w tym cienkim profilu koperty, stosunkowo cienkim. Natomiast w przypadku zegarka Vario mamy do czynienia, no cóż, z grubaskiem. Cały koncept jest ciekawy, nie zrozumcie mnie źle, generalnie same zegarki też warte uwagi, nie dla mnie, a no cóż, ten zegarek nieco przytłoczył mnie swoją grubością, bo mimo wszystko miał to być, podejrzewam, bardziej dresswatch, a okazało się, że no cóż, grubość trochę go zdominowała. A jeżeli mówimy o klasycznych, tradycyjnych, eleganckich zegarkach, to musicie poznać słoweńską markę Ercigoj. Jaki jest rodowód waszej marki? Nazywamy się Ercigoj, pochodzimy ze Słowenii i jesteśmy marką wywodzącą się z tradycji hafciarskiej. Istniejemy od ponad 100 lat jako firma zajmująca się haftem. Tworzymy haftowaną sztukę na najwyższym poziomie, współpracujemy z malarzami, fotografami oraz innymi artystami. Ponieważ sam jestem entuzjastą zegarków, chciałem umieścić nasze hafty również w czasomierzach. Tak powstał pomysł na haftowane tarcze. Stworzyliśmy więc zegarek, który pozwala każdemu mieć w swoim życiu odrobinę takiej haftowanej sztuki. Co jest najtrudniejsze w tworzeniu takich zegarków? Najtrudniejsze? Poza rozmowami z dostawcami? Samo wytwarzanie tarczy jest niezwykle skomplikowanym i precyzyjnym procesem. Każda tarcza musi być możliwie jak najbardziej zbliżona do perfekcji. Bardzo często zdarza się, że nici pękają podczas haftowania albo nie łączą się ze sobą tak, jak powinny. Wtedy musimy powtarzać cały proces wiele razy. Chcieliśmy, żeby wszystko w zegarku nawiązywało do haftu. Tarcza oczywiście jest haftowana, ale dokładnie w ten sam sposób powstają również indeksy. Nawet wskazówki mają kształt igieł z maszyn do haftu. To taki drobny, ale wyjątkowy detal. Tak, wszystko jest tutaj ze sobą bardzo spójne i wygląda to fantastycznie. Zobaczyłem zegarek na żywo po raz pierwszy właśnie dzisiaj i muszę przyznać, że robi świetne wrażenie. Te zegarki mają tarcze, które są wyszywane, jak pewnie mogliście już usłyszeć, ale to jest naprawdę super sprawa, bo przede wszystkim mamy tutaj możliwość wykonywania zupełnie customowych tarcz. Każdy z tych elementów może być innego koloru. Możecie sobie wybrać kolor nici, kolor tego przeszycia, kolor indeksów, więc można zrobić te zegarki totalnie do waszych potrzeb. No i przy okazji są naprawdę hipnotyzujące wręcz, jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają. Aktualnie pracujemy nad kolejnym modelem, który, miejmy nadzieję, zaprezentujemy w przyszłym roku. Chcemy, żeby był jeszcze cieńszy i jeszcze delikatniejszy. Celujemy w grubość poniżej 10 mm przy wodoszczelności 100 metrów. Zegarek będzie też wizualnie inny. Tym razem planujemy małą sekundę. Chcemy trochę podnieść sobie poprzeczkę i skomplikować nieco nasz projekt, ponieważ ten zegarek nie jest w ogóle skomplikowany. Ulepszymy również mechanizm. Obecnie stosujemy Selite, ale w kolejnym modelu użyjemy kalibru od La Joupere. A czy planujecie jakieś modele kwarcowe? Nie. Chcemy pozostać w segmencie bardziej high-endowym, więc skupiamy się na zegarkach mechanicznych. Wielkie dzięki za rozmowę. Oczywiście wśród wszystkich marek, które były obecne na tym evencie, znalazłem kilka, które już wcześniej były mi znane, ale których nigdy wcześniej nie widziałem na żywo. Między innymi Straum. Straum to te zegarki, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, szczególnie za sprawą tych przepięknych tarcz, które na żywo wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Zresztą myślę, że te zegarki to naprawdę coś godnego uwagi. Bardzo chętnie chciałbym je mieć u siebie na recenzji, ale zobaczymy, czy się to uda. Miejmy nadzieję, że tak. A jeśli już mówimy o nietypowych tarczach, to na myśl musi przyjść jeszcze inna marka, czyli Awake. Te zegarki też wyglądały naprawdę świetnie, nie było się tutaj do czego przyczepić. Może za bardzo błyszcząca koperta, zbyt
zbyt dużo polerowanych elementów. Mnie się to do końca nie podobało, ale myślę, że generalnie cały show kradnie tutaj tarcza i wszystkie detale, które na tej tarczy się znajdują. Oczywiście moje nagrania nie oddają w pełni tego, co możemy zobaczyć na żywo, mając te zegarki bezpośrednio w naszych dłoniach, ale chciałem zwrócić wam uwagę na to, żeby na stronę Awake sobie zajrzeć, obejrzeć kilka materiałów, bo być może znajdziecie coś dla siebie. Ja co prawda dla siebie niczego nie znalazłem, ale myślę, że jest to jedna z tych marek, które zasługują na waszą uwagę i warto gdzieś tam sobie je zaobserwować na Instagramie czy w jakimkolwiek innym medium społecznościowym po to, żeby nie przegapić nowych premier, a wydaje mi się, że jest to naprawdę godna obserwacji marka. Jak nazywają się twoje zegarki? Moja marka nazywa się Ando Ando Ando. Ja nazywam się Ando, moja żona to Ando, mój syn również, więc Ando Ando Ando. Bardzo proste. Zacząłem projektować zegarki dlatego, że zauważyłem, że wiele marek tworzy bardzo podobne zegarki. Nawet duże brandy robią reedycje lub wprowadzają drobne zmiany, ale to wciąż te same zegarki. Pomyślałem, że to nudne. Wiesz, życie jest krótkie, nie powinno być nudne. Powinno być zabawne i pełne przyjemności, dlatego postanowiłem robić coś innego. A który z twoich zegarków jest najbardziej udanym projektem? Najbardziej udana jest oczywiście seria Vinyl Record. Ludzie kochają muzykę, a wielu fanów w stylu vintage słucha także płyt winylowych na swoich gramofonach. Więc tak, dla mnie osobiście to również wspomnienie z dzieciństwa. Oboje moich rodziców pracowało, więc dużo czasu spędzałem u dziadków. Dziadek puszczał mi muzykę z gramofonu marki Pionier, stare japońskie piosenki dla dzieci, to piękne wspomnienia. Pamiętam ten zegarek z festiwalu Aurochronos w Polsce w zeszłym roku. Tak, teraz mamy jeszcze więcej kolorów. Tak, twoje zegarki zdecydowanie wyróżniają się na tle innych, ponieważ nie są nudne, tak jak wspominałeś. Jednym z moich najnowszych projektów jest Spaceship. Uwielbiam science fiction, uwielbiam zabawki. Ten zegarek jest inspirowany Sokołem Millennium ze Star Wars, a ten model ma też trochę wspólnego z UFO. Więc tak, może nie są to najbardziej praktyczne zegarki, ale sprawiają wiele frajdy. Górna część paska nawiązuje do ciemności przestrzeni kosmicznej, a dolna wygląda jak to, co wydobywa się z silników. Rzeczywiście wygląda trochę jak Soku Millennium. Tak, dziękuję. To zegarki, które dają sporo radości. Jakie masz plany na przyszłość twojej marki? Jakieś nowe pomysły, nowe zegarki? Mam wiele pomysłów, mamy już zegarek przypominający gramofon, więc jak myślisz, co będzie następne? Nie wiem, może magnetofon na kasety? Tak, dokładnie, zegarek inspirowany kasetami, ale jeszcze nie wiem, kiedy on się pojawi. Na ten moment walczymy z zaprojektowaniem odpowiedniej koperty do tego zegarka, ponieważ ten model będzie miał 2 mechanizmy kwarcowe w środku. Więc ci, którzy nie lubią kwarcu, pewnie nie będą zainteresowani. Ja uwielbiam zegarki kwarcowe. O serio? Super, to będzie zabawny projekt. Okej, twoja marka jest naprawdę bardzo ciekawa, świeża, więc dzięki za rozmowę i powodzenia z zegarkami. Były też marki, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. Marki, które nie przykuwały za bardzo wyrafinowanymi designami albo jakimś skomplikowanym, zaawansowanym zdobieniem swoich mechanizmów. Powiem więcej, nie były nawet to marki jakoś szeroko rozpoznawalne, bardziej lokalne albo nowe, takie, które zostały założone całkiem niedawno. Tak jak już mówiłem, byłem przede wszystkim nastawiony na to, żeby poznawać ciekawych ludzi. Ludzi, którzy chcą zostać odkryci, poznani. A jedną z takich marek była francuska marka Meridiano. Na bank o niej nie słyszeliście. Ale myślę, że to jest i tak bardzo ciekawe, żeby poznawać również takie marki, dowiedzieć się, co tam ciekawego robią, bo być może właśnie takie materiały jak ten dadzą im kopa do działania. Szczerze na to liczę, bo Max, z którym miałem okazję rozmawiać, to bardzo ciekawa osoba. Jesteśmy na stoisku pewnej bardzo ciekawej firmy i za chwilę zapytamy się, co to za firma i co to za ciekawe zegarki. Cześć, witaj. Opowiedz coś o swojej marce, bo twoje zegarki wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Dziękuję. Jestem Max, pochodzę z Marsylii na południu Francji. Firma została założona w 2024 roku, więc to naprawdę świeża marka.
Tworzymy zabawne, luźne zegarki, mamy kolekcje na lato, zimę, a nawet dla tych, którzy chcą polecieć w kosmos. Mamy wielu klientów z USA i wysyłka naszych zegarków ze względu na różnego rodzaju utrudnienia bywa naprawdę problematyczna, ale dla mnie najważniejszą częścią tej przygody jest część projektowa. To pochłania masę czasu, masę energii, ale jest też niezwykle satysfakcjonująca. Masz pomysł, myślisz o nim dniami i nocami, aż w końcu powstaje realny obiekt. Zegarek, który możesz włożyć na nadgarstek i jesteś z tego niesamowicie dumny. Podejrzewam, że fantastycznie jest widzieć swoją pracę we własnych dłoniach, a właściwie na własnym nadgarstku. Tak, i na nadgarstkach innych ludzi. Jakie są plany na najbliższą przyszłość? Więcej zegarków, nowe modele. Na przykład ten zegarek. Nie wiem, czy chcesz to sfilmować. To prototyp. Tylko dla ciebie, ściśle tajne. Uwielbiamy niezobowiązujące zegarki, ale chcemy obok takich zabawnych modeli wprowadzić również poważniejsze, bardziej klasyczne zegarki nurkowe. Chcemy dać klientom wybór. To jest właśnie plan na 2026 rok. No brzmi jak ciekawy rok dla waszej marki. Mam nadzieję, no i na więcej takich wydarzeń jak to. Byłeś kiedyś w Polsce? Nie, to mój pierwszy raz na jakichkolwiek targach. Wiem jednak, że w Warszawie będzie wydarzenie w marcu albo w maju i pewnie też tam się pojawię. To może tam się spotkamy. Możliwe, bardzo możliwe. Okej, dzięki wielkie i powodzenia. Targi mikrobrandowe to bardzo specyficzny event. Z jednej strony mamy wiele ciekawych, poważnych marek, które naprawdę serio podchodzą do tego, co robią. Ale z drugiej strony znajdziemy też takie marki, które do świata zegarków podchodzą w zupełnie inny sposób. Oczywiście nie jestem w stanie pokazać wam wszystkich zegarków, które mierzyłem, nie jestem w stanie zaprezentować wam wszystkich rozmów, które odbyłem, natomiast chciałbym krótko podsumować to, które marki zrobiły na mnie największe wrażenie. Przede wszystkim Straum za niesamowite tarcze i język projektowania swoich zegarków. Robią to naprawdę bardzo dobrze, są to fantastyczne zegarki. Na pewno spotkanie z marką MAN było dla mnie przeżyciem, które zapamiętam na długo, ponieważ zawsze oglądałem te zegarki wyłącznie przez ekran komputera, a teraz mogłem zobaczyć je na żywo i faktycznie nie zawiodłem się. Bardzo podobał mi się model Manhattan, szczególnie ten z małą sekundą. Bardzo podobały mi się chronografy, ponieważ nie były zbyt duże. Generalnie marka godna uwagi, też chętna, żeby podesłać kilka zegarków do recenzji, więc zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Kolejny brand to Gavox i być może dałem się nieco zahipnotyzować właścicielowi marki, ale model Aurora zrobił na mnie ogromne wrażenie, na mnie jako człowieku od zegarków kwarcowych. Jest to bardzo skomplikowany, jedyny w swoim rodzaju zegarek kwarcowy. Nigdy czegoś takiego na oczy nie widziałem, więc byłem tym zegarkiem rzecz jasna bardzo zainteresowany i też zaskoczony, że takie modele powstają również oddolnie w ramach działań mikrobrandów, a nie wyłącznie dużych marek. Więc Gavox, ale raczej tylko model Aurora. Było też kilka marek, których nie chciałbym tutaj wam pokazywać. Ich zegarki były naprawdę z innej planety i to w tym negatywnym znaczeniu. Natomiast i tak, największe rozczarowanie to chyba Venetianico, mimo wszystko, nie przekonali mnie ani trochę. Spore wrażenie zrobiła na mnie Econeutra i model Rivanera w 2 wersjach, natomiast szczerze mówiąc liczyłem jednak na coś więcej. No i troszkę zawiodłem się na takich markach jak Lacoste, Towa, Hanhart, nie wiem, wyobrażałem sobie być może trochę więcej, a okazało się, że jest bardzo porównywalnie do tego, co tutaj u góry na mnie czeka, czyli Tandorio w tytanie za paręset złotych. No nie wiem, myślę, że to po prostu taki rodzaj zegarka. Proste tarcze, nadrukowane indeksy, ale i tak chyba największa siła drzemie w mechanizmach oraz w dziedzictwie, w historii tych marek. Micropraha 2025, czyli targi niezależnych marek zegarkowych już za nami. Jest niedziela po 16. Powoli wszyscy się tutaj zbierają, co mogliście zauważyć i co możecie widzieć za mną. No cóż, było to spotkanie z wieloma twórcami świetnych zegarków, osobami, które stoją całym sercem za swoimi brandami, są w stanie o nich opowiadać godzinami. No i mam nadzieję, że taka forma relacji z tego eventu wam się spodobała, że takie luźne rozmowy
rozmowy były dla Was interesujące, bo ja spędziłem tutaj mnóstwo ciekawych godzin spędzonych na ciekawych rozmowach. Dajcie znać o tym w komentarzu koniecznie, czy Wam się podobało. Zostawcie łapkę, subskrybujcie, zostawcie dzwonek i wszystko to, co się na YouTubie robi. Ja się odmeldowuję, Krzysiek Humeniuk z tej strony. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów kanału TikTok i widzimy się już w kolejnych odcinkach na tym kanale, chyba już bardziej klasycznych z mojego studia i będziemy sobie rozmawiali z pewnością o wielu ciekawych zegarkach. Dzięki za obejrzenie, widzimy się następnym razem i do zobaczenia.